W kilku odcinkach wspominałem Wam o wyłudzeniach na dowód kolekcjonerski. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, czym właściwie jest ten dowód i do czego może zostać wykorzystany. Producenci dowodów kolekcjonerskich na swoich stronach piszą, że nie jest to fałszywy dowód osobisty i nie należy traktować go w ten sposób. Dokumenty kolekcjonerskie, w tym dowody osobiste, według nich świetnie sprawdzają się przy okazji różnych okoliczności, chociażby w charakterze unikalnego prezentu. Dlatego jest to według nich świetny prezent. Właśnie z tych względów produkcja takich dokumentów jest w Polsce legalna i prawo nie zabrania ich produkcji. Jedynie posługiwanie się nim jako prawdziwym jest nielegalne. Realizacja takiego dokumentu trwa mniej niż tydzień. Niektóre strony oferują dostawę w ciągu nawet 48 godzin, a jego koszt to kilkaset złotych. Zależy to od drukarni, ale za dowód osobisty zapłacimy średnio 700 złotych. Rozmieszczenie nadruków na takim dokumencie jest praktycznie identyczne jak na prawdziwym dowodzie osobistym. Posiada on hologram, nadruk UV, mikrodruk i farbę OVI. Przy skserowaniu takiego dowodu kolekcjonerskiego nie widać żadnej różnicy. Jedynie na żywo sokoli wzrok by zauważył odstępstwo od oryginału. Dowód kolekcjonerski, a tyle zabezpieczeń? Trochę to dziwne, nie uważacie? No bo nie oszukujmy się, pomimo tego co piszą sprzedawcy takich dokumentów, to nikt ich nie kupuje na prezent, kupują je oszuści. Osoba, która kupiła taki dowód na fałszywe dane, może pójść z nim na przykład do jednego z operatorów sieci komórkowej. Taka właśnie historia zdarzyła się pod koniec 2018 roku. Mężczyzna, który został ofiarą oszustwa, otrzymał na swój numer telefonu SMS z informacją, że operator Play przyjął zlecenie wymiany jego karty SIM. Przez to jego telefon został zablokowany i dzięki temu nie mógł nigdzie zadzwonić w tej sprawie. Udał się do swojego operatora i robił nową kartę SIM. Po włożeniu jej otrzymał SMS-a ze swojego banku, że ktoś próbował zalogować się na jego konto bankowe. Mężczyzna w placówce banku dowiedział się, że z jego konta wykonano przelew w wysokości ponad 1 miliona złotych na konto kantoru w Poznaniu. Pieniądze zostały tam wymienione na euro i od razu wypłacone. Po czasie wyszło na jaw, że na dane mężczyzny zostało wziętych też aż 9 kredytów na kwotę 40 tysięcy złotych. Ale jak doszło do takiego oszustwa? Na nową kartę SIM, która została wydana na dowód kolekcjonerski, przychodziły SMS-y, które potwierdzały przelewy. Dzięki temu oszust mógł zaciągnąć kolejne kredyty na mężczyznę. Inna sprawa z bankiem i fałszywymi dokumentami przydarzyła się emerytce z Łodzi. Oszuści stworzyli dowód kolekcjonerski na dane starszej kobiety, dzięki któremu zaciągnęli pożyczki. Żadne agencje pożyczkowe, jak i parabanki nie odrzuciły wniosków o pożyczki. Ofiara nie otrzymała też żadnych dokumentów. Dopiero od komornika dowiedziała się, że jej dług wynosił prawie 14 tysięcy złotych. Kolejne oszustwo na dowód kolekcjonerski jest związane ze sprzedażą mieszkania. Zaczęło się od tego, że właściciel mieszkania, który mieszka 400 km od Warszawy, wynajmował swój lokal na Nowym Mieście w Warszawie. Była to kawalerka, pokój z kuchnią w niedużej 3-piętrowej kamienicy. Cena za metr kwadratowy wynosiła niemal 12 tysięcy złotych. Właściciel podpisał umowę z lokatorem we wrześniu. Zapłacił on za miesiąc z góry wraz z kaucją. Tak minął miesiąc i najemca powinien już zapłacić kolejny czynsz, ale na konto właściciela nic nie wpłynęło. Lokator nie odbierał też telefonu, więc właściciel nabrał podejrzeń i przyjechał do lokalu. Po wejściu zauważył, że mieszkanie nie wygląda na użytkowane. Była tam nienaruszona pościel oraz nienaruszone ręczniki. Postanowił więc zmienić zamek. Czekając w domu na ślusarza, usłyszał klucz w drzwiach. Co najciekawsze, nie był to wynajmujący. Okazało się, że poprzedni lokator sprzedał to mieszkanie, podszywając się pod właściciela. Mężczyzna, który kupił kawalerkę od oszusta, dowiedział się od znajomego, że jest do zakupienia lokal w atrakcyjnej cenie. Mieszkanie obejrzał w październiku, a następnego dnia pojechał do notariusza podpisać akt notarialny. Kupił je na firmę i zapłacił 250 tysięcy złotych. Drugi właściciel widział oszusta tylko 3 razy. Podczas oglądania mieszkania, podpisywania aktu notarialnego i podczas przejmowania lokalu. Fałszywy sprzedający miał około 50 lat, był krępy i opowiadał, że mieszka w górach. Do notariusza przyszedł w przeciwsłonecznych okularach i czapce. Przyniósł ze sobą odpis aktu kupna mieszkania z 2015 roku, zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu i o niezaleganiu z opłatami. Oszust te wszystkie dokumenty posiadał, ponieważ przy wynajmowaniu od prawdziwego właściciela po prostu o nie poprosił. Podobny przekręt miał miejsce w tym roku pod koniec maja na terenie Poznania. Doszło tam do wielu prób sprzedaży nieruchomości przez przestępców. Prawdopodobnie była to grupa przestępcza, która posługiwała się fałszywymi dokumentami
podszywając się pod prawdziwych właścicieli. Znajdowali niezabudowaną opuszczoną działkę bądź niezamieszkałe mieszkanie. Potem sprawdzali w geoportalu numer działek, przeszukiwali online księgi wieczyste i ewidencję gruntu. Zdobywali w ten sposób informacje o właścicielach gruntu, jak na przykład imiona rodziców oraz numer PESEL, wpisany do ksiąg wieczystych. Następnym ich krokiem było wyrobienie dowodów kolekcjonerskich i wyciąganie z urzędów oryginalnych dokumentów. Po załatwieniu wszystkiego wystawiali oferty sprzedaży cudzych nieruchomości na portalach z nagłówkiem pilne, tanie, w atrakcyjnej cenie. Dzięki kuszącej kwocie szybko znajdowali się chętni klienci, którzy wpłacali opłaty rezerwacyjne lub zaliczki. Następnie oszust wraz ze swoją ofiarą udawali się do notariusza, aby podpisać umowę sprzedaży. Czasami oszuści obawiali się zdemaskowania u notariusza, wtedy prosili tylko o wpłacenie zaliczki. Po ich wpłaceniu oczywiście ślad po nich ginął. W tym przypadku wykorzystany został dowód osobisty, ale dokumenty kolekcjonerskie to nie tylko dowód. To są też prawa jazdy, legitymacje szkolne i studenckie. A tak naprawdę kolekcjonerskim dokumentem może być przecież wszystko. Dlatego oszuści mają teraz wiele możliwości, jeżeli chcieliby kogoś oszukać. 12 lipca 2019 roku weszła nowa ustawa zakazująca kserowania dokumentów tożsamości. Jak również miała ona ukrócić sprzedaż takich dokumentów kolekcjonerskich. Wiele portali wieszczyło zakończenie tego biznesu, ale jak zwykle biznesmeni okazali się cwańsi od tych, co zmieniali prawo. Dodali na swoich stronach informację, że od teraz nie można zamawiać dowodów na czyjeś dane, a jedynie na swoje i należy traktować otrzymany dokument jako kolekcjonerski duplikat. Wierzycie, że któraś z tych firm będzie to respektowała i weryfikowała poprawność wprowadzanych danych? Ja nie. Ale może chcecie, żebym to sprawdził i zamówił taki dokument? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. A jeśli spodoba Wam się ten pomysł, to kupię taki dokument kolekcjonerski i sprawdzę, czy pracownicy banku, firm telekomunikacyjnych i innych uwierzą, że jest to oryginalny dowód. Na dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w następny czwartek. Cześć!